Dobry wieczór, proszę Państwa. 19:05, jak zapiałem po prostu jak jakiś kogut normalnie. O tej porze to on już powinien iść spać, a nie zabierać się za pianie, a ja jeszcze tutaj. Widzowie i słuchacze, od godziny 13 jesteśmy z Wami. To już 6 godzin relacji, dzisiaj to już sporo. Bardzo się cieszę, że ostatnia osoba, która przyjęła zaproszenie do naszego studia, jest już gotowa. Bardzo się cieszę, że w końcu nam się udało spotkać, bo to tak często jest, że każdy zabiegany w tej swojej pracy i czy zawodowej, i akademickiej, i innej, ale przede wszystkim rodzinnej, każdy wie, jak to w życiu bywa. Jest z nami dzisiaj pan Tomasz Draczyński z Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Jesteśmy razem na ty z Tomkiem, więc cześć Tomaszu. Cześć, witam serdecznie, witam Państwa, witaj Jacku. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, że jesteś dzisiaj tutaj z nami. Dziękuję zarówno za tę twoją część warsztatową, i ten wykład, który był, on jutro będzie, tak? Nie, już jesteśmy po wykładzie. On już był po wykładzie, czyli już robotę masz zrobioną. Tak jest i chciałem potwierdzić to, co Jacek mówił, bo próbowaliśmy się spotkać już na kilku spotkaniach. Aha. No nie było nam niestety to dane i na szczęście dzisiaj się udało, co prawda już pod sam koniec dnia. Ale to dobrze. Ale tak, porozmawiamy. Jesteś taką wisienką na torcie, słuchaj. Już dzisiaj parę osób naprawdę wspaniałych, ciekawych tutaj było, ale z pewnością jesteś jedną z najbardziej takich osób dla nas ważnych z punktu widzenia szkolenia dyspozytorów, prawda? Zarządzania tymi programami kształcenia i myślę, że jesteś jedną z takich kompetentniejszych osób w Polsce, które mają coś do powiedzenia w tej sprawie. Bardzo Ci dziękuję za te słowa. Myślę, że mamy dosyć dużo do powiedzenia, ponieważ Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego powstało między innymi z tego powodu, że zauważona została potrzeba, aby szkolić dyspozytorów, aby to szkolenie w skali całego kraju było jednolite, żeby dyspozytorzy tak samo obsługiwali zgłoszenia, tak samo przyjmowali te zdarzenia, dysponowali w pewnym jednolitym standardzie. Stąd też od 1 stycznia 2024 roku ruszy w ramach struktury KCMRM-u Centrum Szkolenia i Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Jest cały zespół doświadczonych dyspozytorów medycznych, którzy rozpoczęli już pracę, przygotowują program szkolenia, konsultują ten program z Ministerstwem Zdrowia, z zespołem do spraw szkoleń Rady SWD i ten zespół od 1 stycznia już w pełnym zakresie ruszy w zakresie szkolenia dyspozytorów w całym kraju. Każdy dyspozytor, który będzie zaczynał pracę w dyspozytorni medycznej, będzie już wyposażony w cudzysłowie w wiedzę i w umiejętności obsługi systemu, które pozwolą mu na bezpieczne wykonanie tych czynności. Dotychczas nie było takiej możliwości, aby tych dyspozytorów wszystkich w skali kraju szkolić. My wyszliśmy z inicjatywą jako Krajowe Centrum Monitorowania 2 lata temu. Wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska wyraził taką zgodę i od 2 lat prowadziliśmy warsztaty dla dyspozytorów. Odwiedziliśmy wszystkie dyspozytornie w kraju. Każdy dyspozytor przyjmujący, a potem wysyłający miał możliwość wymiany doświadczeń z nami, też dyskusji oczywiście i wysnucia swoich jakichś sugestii co do systemu, co do procedur obsługi tych zgłoszeń. Natomiast cały czas była to taka inicjatywa polegająca na warsztatach, a od 1 stycznia 2024 roku ruszy to szkolenie już w pełnym zakresie. Każdy człowiek, który będzie chciał zostać dyspozytorem, musi najpierw przejść takie wstępne przeszkolenie umożliwiające mu podjęcie tej pracy, a następnie już w toku swojej pracy będzie musiał odbywać szkolenie w Centrum Szkolenia stacjonarnie w Warszawie. A powiedz mi, czy ten program szkolenia jest waszym autorskim programem, czy sugerowaliście się rozwiązaniami, które na przykład funkcjonują w Europie, na świecie, czy wszystko to, co zostało przez was popełnione, jest waszej produkcji, że się tak wyrażę? Tak, oczywiście na etapie przygotowywania dokumentów, które były bardzo długi czas opiniowane i tworzone wspólnie z pracownikami czy Ministerstwa Zdrowia, czy Urzędów Wojewódzkich, ten program szkolenia był wielokrotnie opiniowany, a przy okazji pracownicy Krajowego Centrum robili taki research, żeby poszukiwać rozwiązań, które już zostały wdrożone. Wymienialiśmy te informacje, natomiast w pewnym zakresie jesteśmy w stanie wykorzystać rozwiązania, które są już stosowane na świecie czy w Europie, natomiast w pewnym zakresie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, dlatego że specyfika obszarów, specyfika rozwiązań, które zostały zaimplementowane w SWD-PRM nie pozwala na to, żeby wykorzystać jakieś już gotowe rozwiązania w pełnym zakresie. Tutaj to, co kładziemy nacisk i będziemy na pewno jako Krajowe Centrum plus koledzy z Centrum Szkolenia będziemy zwracali wielką uwagę na to, aby dyspozytorzy w skali całego kraju potrafili jednakowo dobrze
obsłużyć zgłoszenie, które jest nietypowe, bo takie zgłoszenie typowe, ból brzucha, nadciśnienie, jakieś drgawki w miejscu publicznym, to zgłoszenie, które nie przysparza nikomu większej trudności. Bo jest bardzo często. Tak, dokładnie. Dyspozytorzy mają wprawę, robią to na co dzień kilkadziesiąt, a nie kilkaset razy. Natomiast zgłoszenia takie, które są problematyczne, to zgłoszenia na przykład na środku jeziora, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, zgłoszenie gdzieś wysoko w górach, czy też na plaży. Dlaczego to jest problematyczne? Dlatego, że mechanizm, którym działa SWDPRM, zapewnia zastępowalność dyspozytorni medycznych, czyli jeśli w danym ośrodku dyspozytorzy nie mogą obsłużyć z jakiegoś względu tego wezwania, to ono jest przekierowywane do innej dyspozytorni. I zdarza się tak, że dyspozytorzy z Warszawy przyjmują zgłoszenia do województwa, przykładowo właśnie warmińsko-mazurskiego, do województwa pomorskiego i muszą równie dobrze poradzić sobie z takim zgłoszeniem, wiedzieć jak obsłużyć takie wzywanie pomocy. Co więcej, na danym terenie może działać dodatkowa służba typu GOPR, WOPR czy Mazurska Służba Ratownicza i ci dyspozytorzy muszą mieć możliwość zadysponowania tej służby do pomocy. To duże wyzwanie logistyczne, bo tam trzeba połączyć wiele systemów, które są podobne, ale niekompatybilne w 100%, prawda? Każde są inne procedury. Wspomniałeś o WOPR-ze, wspomniałeś o pewnie jeszcze policja, gdzieś po drodze jeszcze straż pożarna, każdy funkcjonuje troszeczkę w innym takim zakresie, więc to też jest nie lada sztuka, żeby to połączyć. Tak, tutaj to, co nam się udało zrobić, no to służby, które są służbami państwowymi i w jakiś sposób są zintegrowane z nami systemami, to policja i straż pożarną. My daliśmy dyspozytorom możliwość dysponowania służb dodatkowych, czyli Policji i Straży Pożarnej za pośrednictwem SWDPRM, czyli taki dyspozytor, który ma informację, że w danym zdarzeniu potrzebny jest udział Policji lub Państwowej Straży Pożarnej, czy też Ochotniczej Straży Pożarnej, może dołączyć do formatki zdarzenia w module dyspozytora taką służbę, nie musi wykonywać żadnego telefonu, żadnego połączenia i w ten sposób ta służba otrzyma informację za pomocą zintegrowanego systemu o tym, że jest konieczność interwencji w danym zdarzeniu, przy którym jest zespół ratownictwa medycznego. Trudno by było, drodzy Państwo, dzisiaj w takim krótkim wywiadzie z Tomkiem i tu mam nadzieję, że w przyszłości pojawisz się w ENT Live i usiądziemy i rozłożymy ten temat na czynniki pierwsze. Trudno byłoby omówić wszystkie szczegóły, ale ja może chciałbym w takich 2-3 pytaniach skupić się na takich rzeczach. Czego ZRM-y powinny oczekiwać od dyspozytora czy od dyspozytorni i na odwrót, czego dyspozytorzy medyczni, którzy przyjmują te wezwania i koordynują pracę zespołów, przynajmniej powinni, będą oczekiwały od tych zespołów naziemnych. Więc to może zacznijmy od ZRM-ów. Czego ZRM powinien i może oczekiwać od dyspozytora? Okej. To jest temat, który jest bardzo ważny, dlatego że wzajemna współpraca musi być na wysokim poziomie, dlatego że tutaj cały czas mówimy o tym, że nasze działanie, czy dyspozytora, czy nasze działanie jako kierownika ZRM wpływa bezpośrednio na to, czy temu pacjentowi w odpowiednim czasie zostanie udzielona odpowiednia pomoc. Wiedzą o tym wszyscy, czyli Tak najważniejsze, jest. Czego oczekujemy od dyspozytora? Czy to jest kwestia informacji, czy jest kwestia stałego kontaktu? Jakbyś mógł to wymienić w jakichś kilku przykładach. Z punktu widzenia mnie jako kierownika ZRM i też kolegów, z którymi wymieniamy doświadczenia, ja bardzo chciałbym i strasznie nam na tym zależy, żeby dyspozytorzy medyczni rzetelnie zbierali wywiad. To jest klucz do tego, aby nie tylko to dane jedno zgłoszenie było prawidłowo obsłużone, ale żeby ten system nie był nadmiernie obciążony, żeby nie były przyjmowane zgłoszenia, które można by obsłużyć za pomocą chociażby porady, prawda? Więc ten wywiad dyspozytorski z punktu widzenia kierownika ZRM jest rzeczą szczególnie istotną. Tutaj kładziemy nacisk przy szkoleniach dyspozytorów na to, aby zwrócili uwagę na pacjenta pediatrycznego, czyli zebranie wywiadu w zakresie wagi takiego pacjenta, co umożliwi kierownikowi ZRM w drodze do miejsca zdarzenia przygotowanie się do udzielania tych świadczeń medycznych, więc przede wszystkim dobry wywiad i pomoc, tak? Bo dyspozytor medyczny jest też oczami i uszami dla tego kierownika ZRM. Kiedy nie może znaleźć miejsca wezwania, kiedy nie może się dostać do pacjenta znajdującego się w jakichś pomieszczeniach, kiedy potrzebuje pomocy policji, straży pożarnej, to wszystkie sytuacje wymagają tej dobrej współpracy. A jak z drugiej strony? No właśnie, bo ZRM oczekuje dobrego wywiadu, zebrania dobrych informacji, konstruktywnych informacji, które będą generowały odpowiednie postępowanie, bo już w trakcie, drodzy Państwo, dojazdu do miejsca zdarzenia już omawiamy z naszym partnerem, kolegą, koleżanką, która siedzi obok, jaki będziemy mieli plan. A z drugiej strony? Czego dyspozytor oczekuje od ZRM-u? Czego powinien oczekiwać dyspozytor, to dobrej współpracy polegającej na
uczciwej pracy w SWD, bo to SWD, chciałbym tak podkreślić to, że to SWD jest pierwszym sposobem, w jakim komunikuje się dyspozytor z kierownikiem ZRM. Nie telefon, nie radiostacja, to są kolejne kroki, ale pierwszym sposobem komunikowania się między tymi dwoma ludźmi jest system. O czym mówimy? O ustawianiu statusów. To status rozwiązuje nam większość problemów. Jeżeli kierownik ZRM będzie uczciwie pracował, zmieniał statusy wtedy, kiedy kończy obsługę zdarzenia, nie chował się, bo no jakby znamy takie praktyki, prawda, i jako dyspozytorzy i jako kierownicy ZRM, to ta uczciwa praca dla tego dyspozytora jest kluczem, ponieważ wie, jakie ma siły, nie musi szukać zespołu, które gdzieś tam mu uciekają, w cudzysłowie, może obsługiwać te zdarzenia, które wpływają od dyspozytorów przyjmujących na bieżąco, a nie zajmować się jakimiś rzeczami pobocznymi, czyli właśnie ustalaniem, czy ten zespół już przekazał pacjenta pół godziny temu, czy nie przekazał, czy ma problem z przekazaniem. No i coś, co łączy tych dwóch użytkowników, czyli kierownika ZRM i dyspozytora, a powinno być na bardzo wysokim poziomie, to komunikacja. Ta komunikacja też jest kluczem, prawda, do tego, żebyśmy mogli uczciwie pracować w tym systemie, ale przede wszystkim na bardzo wysokim poziomie jakości. Pamiętajcie Państwo, że tak jak w systemie SWD-PRM dyspozytor dysponuje zespoły ratownictwa stacjonujące na przykład w jednym miejscu, to tylko od tego, czy kierownicy ZRM właściwie zmieniają statusy, zależy, czy dyspozytor wyśle właściwy zespół, czyli w naszym domyśle ten, który najwcześniej zjechał do miejsca stacjonowania, bo też nie rolą dyspozytora jest to, żeby robić jakieś w cudzysłowie śledztwo, czy ten zespół wrócił jako pierwszy, czy jako ostatni. To jest na tak zwanej kolejce. Dokładnie, tak zwana kolejka, ale tak jak Jacku powiedziałeś, tak zwana, dlatego że kolejka jest rzeczą taką bardzo umowną dla nas, jest rzeczą szalenie istotną z punktu widzenia kierownika ZRM i dyspozytora, mając na względzie dobrą współpracę. Ta dobra współpraca pozwala na to, że dyspozytor właśnie przestrzega tej niepisanej umowy, jaką jest kolejka, ale musi mieć ku temu możliwość, więc jeżeli na stacji stacjonuje, tutaj dajmy przykład 4 zespoły i któryś z tych zespołów nieprawidłowo zmienia status, na przykład wbijając sobie na chwilkę status mycie i z powrotem gotowy w bazie, no to on w cudzysłowie spada z tej kolejki, czyli dyspozytor nie widzi tego, że on przeklikał te statusy, no i też nie ma czasu na to, żeby sprawdzać historię statusów, weryfikować. Jesteśmy zajęci zajmowaniem się innego wyjazdu, innej operacji, czyli ZRM, drodzy Państwo, oczekuje od dyspozytora dobrze zebranego wywiadu, który nie musi być elaboratem wielkości pana Tadeusza. Krótkie, zwięzłe informacje z punktu widzenia lokalizacji, dojazdu, bezpieczeństwa, co najważniejsze, i tego, co klinicznie możemy się spodziewać. Druga strona, jak już Tomasz powiedział, pozwolę sobie szybko streścić, prosi o rzetelne posługiwanie się narzędziami, które są wyposażone w ZRM-y. To są narzędzia informatyczne. Kolejna rzecz, żebyśmy dobrze się komunikowali. I kolejna rzecz, o której teraz powiedziałeś, żebyśmy byli uczciwi w stosunku do obu stron tego naszego procesu pomagania pacjentom. Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć? Przy okazji myślę, że po prostu wypada nam jako medykom nasza ustawa, którą wiele lat walczyliśmy o to, żeby powstała ustawa o zawodzie ratownika medycznego. Jest tam taki zapis, który dzisiaj podkreślaliśmy, że powinniśmy wykonywać swoją pracę zgodnie z zasadami etyki. Aha. Jest to troszkę etyka wobec naszych kolegów, kiedy dyżurujemy na innych ZRM-ach, żeby uczciwie pracować, bo wtedy ta praca rozkłada się porówno. Jasne, nie ma takiego dużego obciążenia, że tam karetka taka zrobiła wyjazdu w ciągu tylu godzin tyle, a inni nie. Drodzy Państwo, pozdrawiamy Was wszystkich, którzy jesteście z nami. Pomimo pory późnej, ale nie też wcześniej. Sobota już może ktoś bardziej spędzić czas, aniżeli być, ale bardzo dziękuję, że jesteście. Pozdrawiają nas widzowie z Ostrzeszowa. Pan Tomasz Miejski, bardzo dziękuję Panie Tomaszu, że Pan słucha przede wszystkim naszego gościa, Pana Tomasza Draczyńskiego z Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Jest też Marcin Ruta. Panie Marcinie, dobry wieczór z Poznania. Kłaniamy się z Wisły, z hotelu Stok, gdzie jesteśmy wraz z Tomkiem, uczestnikami 5. Śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych. Tomasz, do tego, co widziałem w Twoim warsztacie, do tych Twoich ekranów, pięknego programu, całego panelu, siedzący dyspozytor pod postacią fantomu, jaki był cel tego warsztatu? Już pomijając kwestie związane z wykładem, on jest ważny, żebyś przytaczał te teoretyczne kwestie i objaśniał problemy, bo często
jest to okazja dobra do tego, żeby się z Tobą spotkać i powiedzieć: Panie Tomaszu, jak to być powinno. Ale sam warsztat, ta praktyka, jakie były najważniejsze cele tego warsztatu, przepraszam. Cel, który sobie założyliśmy, tworząc program tego warsztatu, a następnie już realizując go tutaj, to był przede wszystkim uświadomienie użytkowników, którzy na co dzień nie mają styczności z modułem dyspozytora, z tym, jak ciężka jest to praca. Dzisiaj bardzo też chciałem podziękować przy okazji za uczestnictwo w tych naszych warsztatach. Zależało nam na tym, żeby jak najwięcej członków zespołów ratownictwa medycznego miało możliwość zapoznania się z tym drugim punktem widzenia. Pokazaliśmy, że nie jest to proste, aby zebrać wywiad, i tutaj podkreślaliśmy uczestnikom, że często zdarza się tak, że nawet proste wezwanie okazuje się, że kiedy zakładamy te słuchawki, musimy wprowadzić to do systemu i zadysponować zespół, okazuje się wezwaniem nieprostym. Mamy takie zgłoszenia, przy których samym już tutaj sukcesem jest ustalenie miejsca wezwania. I to nie są jednostkowe sytuacje, to są sytuacje nacechowane ogromnym bagażem emocjonalnym tych osób, które wzywają zespołu ratownictwa medycznego. Dyspozytorzy medyczni przez swoją praktykę też, ale przez szkolenia, warsztaty są troszkę lepiej przygotowani do tego, co może ich czekać po odebraniu każdego połączenia, natomiast członkowie ZRM-u, nie mając dostępu do modułu dyspozytora, nie widząc tego na co dzień, no, na takich warsztatach właśnie mogą przekonać się, jak wygląda ta rola, wczuć troszkę w taką sytuację. My symulowaliśmy różne zgłoszenia, przygotowaliśmy kilkadziesiąt scenariuszy i jedna z osób była osobą wzywającą, a druga osoba po krótkim przeszkoleniu dostawała dostęp do modułu dyspozytora i miała za zadanie przyjąć właściwy wywiad i poinstruować tę osobę wzywającą, co należy zrobić na miejscu zdarzenia. Ile powinien zająć czas szkolenia rzetelnego na konkretnych procedurach, na konkretnych standardach kandydata do bycia w przyszłości dyspozytorem medycznym? Wciąż czekamy jeszcze na akceptację Ministerstwa Zdrowia programu, który przygotował zespół Centrum Szkolenia. Tam będzie już konkretnie rozpisane, jaką część tego szkolenia zajmie praktyka, jaką teoria, ale około już jaką można symulację. powiedzieć? Myślę, że to będzie w zakresie kilkuset godzin, dlatego że... Kilkuset godzin. To jest samodzielna praca w trakcie kursu, czy jako drugi dyspozytor pod okiem doświadczonego kolegi w dyspozytorni? Tutaj mówimy o części teoretycznej najpierw, która będzie pewnie realizowana z założenia e-learningowo, a następnie część praktyczna już prowadzona w salach symulacyjnych w Centrum Szkolenia i Monitorowania Ratownictwa Medycznego w KCMRM-ie. Tutaj na pewno ogromną rolę odegra ta część symulacyjna, czyli możliwość wczucia się już w realne zgłoszenia, w którym tutaj instruktorzy będą symulować różne sytuacje, utrudniać oczywiście maksymalnie tą pracę, tak żeby ten dyspozytor, kiedy już trafi na realne środowisko swojej pracy, spotkał się raczej z tym, że będzie mu łatwiej pracować, niż z jakimś niemiłym zaskoczeniem. Tu warto podkreślić, że w skali całego roku ponad 5 milionów zgłoszeń wpływa za pośrednictwem numeru alarmowego, czy to 112, czy 999 do naszego systemu SWDPRM, więc to jest bardzo dużo. Tych dyspozytorów medycznych jest naprawdę garstka. W skali kraju w tej chwili uprawnienia w dyspozytorstwie posiada ponad 1200 osób i te 1200 osób w skali całego roku obsługuje te 5,5 miliona wezwań. To jest podzielimy 5,5 miliona, 1200 przez te 5,5 miliona, to trochę wychodzi na głowę. No, wychodzi naprawdę imponująca liczba, a tutaj za każdym razem, czy na szkoleniach, na warsztatach, na wszystkich spotkaniach, kiedy rozmawiamy o pracy dyspozytora medycznego, podkreślamy taką jedną szalenie istotną informację, że każdy telefon, który odbierze dyspozytor medyczny, to raz, że to jest czyjaś tragedia, tak? Ktoś potrzebuje naszej pomocy. Dwa, że jest to indywidualna decyzja tego dyspozytora, co on z tym zgłoszeniem zrobi. Więc bierze na siebie ogromną odpowiedzialność tego, czy ten człowiek dostanie właściwą pomoc, w jakim czasie dostanie tą pomoc, czy prawidłowo zostanie opisany wywiad, czy prawidłowo zakodowane zostanie to zgłoszenie, jaki kod pilności zostanie przydzielony, więc to jest odrębna decyzja. Każde takie zgłoszenie to jest coś, co ten człowiek bierze sobie nie tylko na swój bagaż doświadczeń, ale też jako odpowiedzialność. No tutaj szalenie ważne jest to, żeby ci dyspozytorzy byli docenieni przez swoich pracodawców, bo robią szalenie ważną robotę. A myślę, że jak każdy powinien być doceniany za dobrze wykonaną pracę, prawda? Ale tam, gdzie praca nie jest dobrze zrobiona, to należy się nawet czasami słowo: słuchaj, weź się w garść, idź na trening, poćwicz, idź do centrum symulacji, czy usiądź znowu do programu kształcenia dla dyspozytorów, czy dla medyka i musisz odrobić lekcje zaległe. Dokładnie to tak. chyba też taka czasami
powinna być chwila na zastanowienie się, czy akurat w miejscu, w którym jesteśmy, nie potrzeba jakiegoś update'u naszej wiedzy, prawda? Tak, tutaj jest ogromna rola głównego dyspozytora medycznego, bo wszystkie dyspozytornie w kraju są zorganizowane w identyczny sposób, czyli mamy 4 role. Dyspozytorzy przyjmujący, którzy odpowiadają za te wszystkie wpływające zgłoszenia, za decyzję o tym, czy przyjmują to zgłoszenie do realizacji, czy na przykład wystarczy porada albo skierowanie do jakiejś placówki medycznej typu SOR, izba przyjęć albo nocna świąteczna opieka zdrowotna. Ten dyspozytor poza tymi czynnościami oczywiście najważniejszą rzeczą, którą musi zrobić, to udzielać tej pomocy instruktażu przez telefon, bo to Tak. pamiętajcie Państwo, że to nie jest call center czy jakieś miejsce, w którym tylko przyjmujemy zgłoszenia. Jego główną rolą, dlatego jest to medyk, a nie osoba bez przeszkolenia, bez studiów, to jest medyk, dlatego że on ma poprowadzić instruktaż i do czasu, kiedy dotrze ZRM, a jak wiemy w terenie zabudowanym w mieście jest to 8 minut, tak, przepisowy czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego, mediana, do czasu, kiedy dotrze ten ZRM, to ten dyspozytor swoimi słowami, swoimi poleceniami jest rękami na miejscu zdarzenia. To on może w cudzysłowie poprowadzić tego wzywającego, żeby chociażby uciskał klatkę piersiową u osoby z zatrzymaniem krążenia. To tylko dzięki temu, że ten dyspozytor będzie to robił przez czas dotarcia zespołu ratownictwa, kupujemy ten czas pacjentowi, żeby miał jeszcze możliwość otrzymania tych zaawansowanych czynności. Widzisz, poruszyłeś dzisiaj jedną kwestię, o której żeśmy rozmawiali dzisiaj z ekipą z Lardal Medical Poland, gdzie mówiliśmy dużo o symulacji. I tutaj też padło kilka razy to stwierdzenie, że właśnie program do symulacji zdarzeń, kilkadziesiąt, kilkaset scenariuszy potencjalnych zgodnie z ICD-10, co się może wydarzyć, ewentualnie innych problemów medycznych. To jest imponujące. Pozwól, że ja pozwolę sobie, żebyś pozdrowił i podziękował wszystkim pracującym w dyspozytorniach medycznych w Polsce, bez względu gdzie będziesz szkolił, czy z Twoim zespołem, gdzie będziecie się pojawiać. Pozdrów od zespołu Entelife i powiedz dziękujemy za te 5 milionów. Oby nie było więcej, niech ta liczba spada, bo też to zależy od świadomości społeczeństwa, żeby rozumieli, kiedy zadzwonić na numer ratujący zdrowie czy życie, a kiedy po prostu udać się po pomoc samemu, bo myślę, że jesteśmy dosyć dobrze wyedukowani i będziemy dobrze wiedzieć, drodzy Państwo, kiedy zadzwonić na 39, na 3997, 8 albo na numer 112, ale pamiętajmy o tym, że gdybyśmy, choćby nie wiem jak, wypełnili Polskę z ZRM-ami i dyspozytorniami, to i tak wymaga to współpracy ze społeczeństwem i jestem przekonany, że Tomasz potwierdzi ten fakt, że warto edukować również same społeczeństwo. Tak, oczywiście to jest szalenie istotne. Tutaj warto, żeby Państwo, którzy zdecydują się zadzwonić na numer alarmowy 39, mieli takie przekonanie, że ten człowiek jest tam dla nich. On jest po to, żeby im pomóc i nawet jeżeli nie zdecyduje się na przyjęcie tego zgłoszenia, to nie dlatego, że jest złośliwy, bo mu się nie chce, bo jakiejkolwiek innej przyczyny, tylko dlatego, że według jego najlepszej wiedzy to zgłoszenie nie wymaga tego, żeby ten zespół ratownictwa tam pojechał, ale dyspozytor jednocześnie udzieli instruktażu, co zrobić, gdzie się udać, w jaki sposób, czy poda numer telefonu do nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, żeby była możliwość poproszenia o wizytę domową, czy w jakikolwiek inny sposób pokieruje go. On na pewno nigdy nie zostawi Państwa bez żadnej pomocy, po prostu się rozłączając, nie ma takiej możliwości. Są procedury, które mówią, jak dyspozytor powinien obsłużyć takie zgłoszenie i co zrobić, kiedy nie zdecyduje się na przyjęcie. Drodzy Państwo, drogie koleżanki, drodzy koledzy, jeżeli kiedykolwiek spotkacie gdzieś Tomasza albo któregokolwiek z pracowników Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, nie bójcie się pytać. Ja wczoraj widziałem, ile osób podchodziło, kiedy pytało, kiedy słuchaj, jak to zrobić, jak się tak zachować, jakie masz doświadczenia. To było bardzo ciekawe i interesujące obserwować Państwa, którzy korzystacie z okazji, będąc na takiej konferencji jak Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych, żebyście się też wymieniali poglądami, też żebyście się wymieniali doświadczeniami. Więc tam, gdzie będzie Tomasz, tam, gdzie będzie ekipa z Krajowego Centrum i tam, gdzie będą koleżanki i koledzy, którzy zajmują się zarówno pracą w zespołach ratownictwa medycznego, bo wiele z Was pracuje również równolegle w dyspozytorni, korzystajcie z tych doświadczeń, bo one są chyba bardzo cenne. Tak, to jest też jeszcze jedna kwestia, którą chciałem poruszyć. Zależy nam bardzo na tym, żeby mieć dobry kontakt z użytkownikami, z kierownikami ZRM-ów, z dyspozytorami medycznymi, dlatego że w środowisku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego pracują czynni medycy, czyli my nadal pracujemy w zespołach ratownictwa medycznego,
pracujemy w dyspozytorniach medycznych i kadra, która teraz w tej chwili zbudowała Centrum Szkolenia, czy też właśnie Zespół Rozwoju, wszystkie inne zespoły, w których są medycy w Krajowym Centrum, no to są medycy, którzy cały czas są aktywni zawodowo, Tak, więc tak. dla nas taki kontakt jest szalenie ważny i bardzo nam za każdym razem miło, kiedy ktoś podchodzi, daje swoje spostrzeżenia co do czy to jakiejś funkcjonalności w systemie, czy postępowania dyspozytorów. To jest mega ważne i staramy się to za każdym razem wykorzystywać w takim pozytywnym sensie, żeby każda uwaga użytkownika, który musi pracować w SWD, mogła być przeanalizowana i ewentualnie zrealizowana w przyszłości. To może na przyszłość, drodzy Państwo, podpowiedź dla Tomasza i dla wszystkich zainteresowanych, może kiedyś powstanie konferencja dyspozytorów medycznych i kierowników zespołów ratownictwa medycznego, żebyście się spotykali w trakcie konferencji, omawiali case'y, omawiali sytuacje problematyczne, a potem w programie pozamerytorycznym można sobie wszystkie rzeczy wytłumaczyć. Taki program pozamerytoryczny już się rozpoczął, a my jeszcze trochę pracujemy, nie? Panie Tomaszu? Dokładnie tak. No myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy to środowisko zacznie się troszkę bardziej integrować, bo to trochę smutne i o tym rozmawialiśmy tutaj już w kuluarach, że w ostatnim czasie było troszkę spolaryzowane środowisko między kierownikami ZRM a dyspozytorami medycznymi, ale takie spotkania jak dzisiaj, 5. Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych, to świetna okazja do wymiany doświadczeń i właśnie do takiego zrozumienia wzajemnego swojego punktu widzenia, którego na co dzień nie możemy zobaczyć. Drodzy Państwo, na stronie internetowej właśnie Konferencji Śląskich Stanów Nagłych, ja mam program ten pachnący, papierowy, wy macie link, drodzy Państwo, który właśnie w tym momencie wkleję Wam w naszym czacie. W międzyczasie jeszcze pozdrawiał nas miły gość, Paweł Wiktorzak, również nam pozdrawiał. Tu mamy pytanie, ja mam pytanie, kiedy zaczniecie słuchać użytkowników, a nie tylko pomysły odrzucone. Nie bardzo rozumiem, gdyby Pan mógł sprecyzować to pytanie, Panie Tadeuszu, jeszcze raz, to ja bardzo chętnie je podam, bo mieliśmy kończyć. Ale... Ja myślę, że wiem. Wiesz, okej, to co, to możemy je zadać, tak? Tak, oczywiście. Bardzo proszę, to chętnie. Pan Tadeusz, tak? Pan Tadeusz Nowak, tak się podpisał, mam nadzieję, że to prawdziwe nazwisko. Jest tak, że każdy z użytkowników, czyli każdy z Państwa, który pracuje w systemie wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa, ma możliwość zgłoszenia swoich inicjatyw. Jest procedura, która została ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z tą procedurą należy wypełnić formularz, w którym użytkownik opisuje proponowane zmiany, uzasadnienie oraz zakres tych zmian. Rozumiem. Teraz jest to dla mnie jasne. Tak, na bieżąco Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia przekazuje do Krajowego Centrum do zaopiniowania zmiany, które zaproponował użytkownik i nie mogę się zgodzić z tym, że nie słuchamy użytkowników, bo wszystkie zmiany, które zostały w ostatniej wersji wprowadzone, to są zmiany, które zostały zasugerowane przez użytkownika SWDPR. I takim przykładem, przepraszam jeszcze tylko, takim przykładem jest kopiowanie danych wzywającego, które już zostało zrealizowane, kopiowanie adresu miejsca zdarzenia. To są takie drobne rzeczy, ale one zostały zaplanowane do realizacji, no i po prostu nadszedł teraz ich czas, więc zostały zrealizowane. Część tych inicjatyw oczekuje na zmiany legislacyjne. Nie jesteśmy w stanie realizować wszystkiego, kiedy nie ma ku temu podstaw prawnych. Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia zawsze podejmujemy decyzję o tym, czy taka zmiana pozytywnie wpłynie na działanie systemu, no i przede wszystkim na ergonomię pracy użytkowników SWDPR. Drodzy Państwo, ja wraz z naszym zespołem, kiedy prowadziliśmy audycję, między innymi z panem profesorem Nadolnym, pytania były stworzone na przykładzie komentarzy i pytań, które się pojawiały w audycjach wcześniejszych NT Live. Więc im więcej danych otrzyma zespół, im więcej danych będzie na tych ankietach, waszych propozycji, to też ta siła sprawcza tego dokumentu, tych propozycji będzie większa niż tylko sporadyczne, bo ja mam wrażenie, jestem przekonany, że gdybyśmy się jeszcze bardziej starali wspólnie działać do tej jednej bramki, te gole strzelać, to wyjdzie to z korzyścią dla wszystkich. I czy to się tyczy poprawy systemu zarządzania, czy to się dotyczy struktury izb ratowników medycznych, wszędzie tam, gdzie będzie państwa aktywność i reagowanie prawidłowe samych zainteresowanych, jestem przekonany, że wszystko co najlepsze to jeszcze przed nami, zarówno w ZRM-ach, w dyspozytorniach i bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie tych prawie 9 minut rozmowy z panem magistrem Tomaszem Drawczyńskim z Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa. Tomasz, bardzo serdecznie dziękuję. Ogromnie dziękuję Jacku i dziękuję Państwu za obecność. Tak jak wspomniałem, link, drodzy widzowie i słuchacze, jest już wklejony
w naszych komentarzach. Zajrzyjcie, jutro jeszcze się na pewno z mikrofonem pokażemy. Jutro ostatni, trzeci dzień konferencji 5. Śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych, który już w tym momencie stoi otworem przed Państwem. Tak więc do zobaczenia i do usłyszenia w Enterlife. Pozdrawiamy, dobrego wieczoru.